Cześć, witam wszystkich z placu w Tarnowie Podgórnym. Jest z nami Przemek, specjalista od pras zwijających. Przemku, dzisiaj widzimy prasy marki McHale, stałokomorowe, seria 5000. Jakbyś nam powiedzieć na początek, jakie prasy wchodzą w tą całą serię 5000? Zasadniczo mamy trzy modele. Pierwszy model to jest 5400C, później mamy 5500 i 5600. To są prasy, które konstrukcyjnie są prawie identyczne. Różnią się, można powiedzieć, małymi, chociaż nieraz dużymi detalami. Obecnie tutaj widzimy, że są dwa modele wystawione, bo takie mamy na stanie w ofercie bezpośredniej. Jakie to są modele tutaj? Tutaj mamy 5400C. Czyli to jest Można powiedzieć tutaj ta podstawowy prasa. Tak, to jest ta prasa, to jest podstawowy model z nożami. W Polsce to jest podstawowy model, bo jeszcze jest prasa bez noża, ale nie istnieje praktycznie w Polsce. Najbardziej popularny model 5500. To może na początek zacznijmy od tego, w czym one są podobne, te prasy. Okay. Więc tak jak już mówiłem, konstrukcja tych pras jest prawie identyczna. To znaczy, może nie prawie, sama konstrukcja niczym się nie różnią konstrukcyjnie. Rama, sama budowa, to jest to samo. Różnią się sterowaniem, elektroniką, ewentualnie podbieraczami. Zaczniemy tutaj od tej 5400. Prasa stałokomorowa, jak już wspominałeś. Potrzebne są dwa wyjścia hydrauliczne, żeby zasilać dwie sekcje w ciągniku, żeby zasilać prasa. Tak jest. No i plus gniazdo elektryczne, wiadomo. Nie? Wszystkie prasy są z rotorem. Jak to wygląda z podbieraczami? Są dwie wersje podbieraczy, można powiedzieć dwie konstrukcje podbieraczy. Są podbieracze krzywkowe i bezkrzywkowe. W standardzie są krzywkowe. Jako opcja są bezkrzywkowe, chociaż w prasach stałokomorowych bezkrzywkowe to jest rzadkość. Wiadomo, prasa jest głównie przeznaczona do zbioru kiszonek. Czy tam... Zwłaszcza stałokomorowe, jakby się przyjęło. No właśnie. W modelu 5400 i 5500 mamy 15 noży. W modelu 5600 jest 25 noży. I to jest jakby stałe To jest, ilości. można powiedzieć, w standardzie. Oczywiście prasę 5500 można wyposażyć w więcej noży, czyli w taki podbieracz i w taki rotor, jak jest w 5600. No ale mówię, no, w standardzie praktycznie tego nikt nie robi. Można powiedzieć, że ta 5500 jest prasą kompletną. Także to by było tyle, jeżeli chodzi o podobieństwa. Teraz może powiemy trochę o różnicach, bo tutaj w tych prasach właśnie no, czymś one jednak się różnią. Zatem pokrótce. 5400 mamy prosty sterownik, opuszczanie noży. W każdym modelu jest hydrauliczna belka nożowa, hydraulicznie zabezpieczone noże są, hydraulicznie opuszczana podłoga i hydraulicznie opuszczane i wysuwane noże. To jest ważne, o tym za chwilę też wspomnimy. Natomiast w 5400 podłoga jest wyzwalana hydrauliką za pomocą linki, czyli mamy mechaniczne połączenie do zaworu. Aha, czyli po prostu linka w ciągniku, jest zapchanie, dokładnie, tak? Ciągniesz linkę, podłoga się opuści. 5500 robi się to już ze sterownika, czyli mamy podłogę i sterowanie nożami ze sterownika. No i w 5600 jest podobnie jak w 5500, z tym, że ten sterownik jest też trochę bardziej rozbudowany, bo 5600 ma jeszcze możliwość pracy w pełnym automacie. Co jest ważne, bo to też nie każdy rozumie, co to znaczy w pełnym automacie. W pełnym automacie to każda prasa chodzi w trybie automatycznym. To nie jest tak, że na przykład w 5400 wszystko robimy manualnie. Natomiast w 5600 pełen automat chodzi o to, że nawet otwieranie i zamykanie klapy jest. Czyli nie ma dźwięku, na przykład otwieramy klapę, tylko to się już dzieje samoczynnie. Można oczywiście sobie ustawić, że będziemy to robić ręcznie, ale jest też opcja, że to wszystko będzie się robiło automatycznie. Kolejna rzecz, która jest taka sama w tych prasach, to jest naciąg siatki. Naciąg siatki jest, można powiedzieć, za pomocą koła pasowego, regulacja ilości owinięć w 5400 i w 5500 na maszynie, mechaniczna dźwignia, w 5600 ze sterownika. Sterownik w 5600 jest bardzo podobny jak ten, który mamy w prasach zmiennokomorowych. Co jest też ważne, w prasy stałokomorowe McHale, no, producent gwarantuje, że one będą zwijać w każdych warunkach, nieważne czy to jest mega sucha słoma, jakaś bardzo łamliwa, przesuszona. Jest, można powiedzieć, pewność, że belka nie będzie się zatrzymywała w komorze, że cały czas ta prasa da sobie radę ze zwijaniem. Bo jak pamiętamy, w tych starszych prasach w różnych stałokomorowych nie jeździło się w południe. Tak jest, zgadza się. Jeżeli chodzi jeszcze o różnicę, w 5400C nie mamy automatycznego smarowania łożysk. Jak widać, rurki, które prowadzą do łożysk, no, są podpięte pod jedną kostkę. W modelu 5500 mamy już tubę smarującą łożyska. I to jest w standardzie?
To jest w standardzie. Smaru wystarcza gdzieś na 300 belek. W sterowniku jest, nie masz informacji, że Ci się skończył smar. Po prostu ustawiasz sobie Czyli po 300 300 kulkach. belek, jest sygnał, że należy wymienić. Często ludzie pytają, jaki smar? Czy w nabojach 400-gramowych, czy z beczki? No wiadomo, lepiej, bezpieczniej założyć sobie nabój. Czyściej. Czyściej na pewno. Teoretycznie nie jest zalecane, żeby, no okej, można załadować smarem z beczki, ale no trzeba uważać, żeby jakieś tam okruchy, zanieczyszczenia nie doszły, no bo wiadomo, no wtedy może jest ryzyko, że nam się zapcha. Jeżeli chodzi o smarowanie łańcuchów, w każdej prasie mamy automat smarujący łańcuchy i też taka uwaga, żeby używać odpowiedniego oleju do łańcuchów. Są różne szkoły. Często klienci pytają, czy też mówią, że niektórzy producenci zalecają jakiś smar, jakiś przepalony olej silnikowy albo coś takiego. Nie, no to no nie za bardzo, no bo on raczej nam umyje łańcuch niż nasmaruje. Olej musi być tak zwany do pił mechanicznych, taki bardzo klejący. Ja Wam zaraz pokażę, jak to wygląda. Widzicie, on się tak, takie włosy się robią, jak się rozciąga, nie? No i wtedy nie obrudzi nam maszyny tak To bardzo. znaczy, to jest tak, że ten olej I zostaje będzie na łańcuchu. olej zostaje na łańcuchu, a nie jest zmyty, nie? To też jest ważne. Taki olej oczywiście u nas w sklepie można bez problemu dostać. Czyli tak naprawdę codzienna obsługa, pamiętać, żeby sprawdzić, czy jest olej do łańcuchów. Tak jest. W przypadku 5500, żeby naboje były wymienialne. W instrukcji obsługi ogólnie jest napisane, co ile powinno się smarować prasę. W standardzie w prasach też są zaślepki noży. Tak jak mówiłem, 5400, 5500, 15 noży, 5600, 25 noży w standardzie. To też trzeba brać pod uwagę, bo niektórzy klienci też, no stąd też pewnie wychodzi, no stąd też jest ta różnica cenowa. Jeżeli chodzi o siatkę, siatki no standardowe 1,23 m, 1,25 m. Tutaj mamy na przykładzie naszą siatkę. Ona bez problemu fajnie sobie I 3000 spokojnie tutaj 3000 się mieści. metrów też wejdzie, no bo w siatki nie trzeba wkładać na żadną rurkę, no bo wiadomo, 4000 metrów trochę waży, 3000 też nie jest lekkie. Kładziemy na podest i siatka jest pobierana z podestu. Czyli tak jak mniej więcej tam Tak ta jak tutaj leży początkowa jest ta tylko próbka, po prostu przekładamy przez kilka rurek i Czyli prosta wymiana to jest najważniejsze. prosta wymiana. Co jest też istotne w tych prasach stałokomorowych, to jest kolejna rzecz, że prasa nie jest na hakach. Klapa nie jest zabezpieczona hakami, jest zabezpieczona hydraulicznie. Co to nam daje? Nieraz zdarza się tak, że mamy kawałek, nie wiem, załóżmy 5-10 metrów, mamy już informację, że belkę trzeba wyrzucić, a mamy kilka metrów zostało nam do dojechania tego pokosu. Możemy dojechać, wtedy nam się klapa lekko uchyli. Dobić tak nazwijmy. Można powiedzieć dobić, ale też Zwiększymy trochę wielkość belki. zwiększymy troszkę Okej. średnicę belki. Też ostatnio z jednym klientem rozmawiałem, bo ktoś mi powiedział, że to jest stała komora, która może robić różnej średnicy belki. Można, no ale to nie można powiedzieć, że to jest, nie wiadomo, 1,40 m nie zrobi, no wtedy klapa nam się tyle otworzy i belka już będzie nam się zatrzymywać. Lekkie uchylenie klapy, dzięki temu mówię, możemy dojechać do końca pola, możemy tą belkę o troszkę większej średnicy zrobić. Tylko mówię, to nie jest tak, żeby było, można powiedzieć, to regułą na polu. I rozumiem też, że jakby, bo to jest tylko maszyna, może się zdać, że czujnik na przykład wypełnienia wysiądzie, to wtedy na hakach może rozwalić maszynę, Zgadza się. ciśnienie, a tutaj no tak naprawdę siłownik tylko puści. Tutaj puści hydraulika, klapa nam się uchyli. Charakteryzują się naprawdę wielkim zgniotem, robią naprawdę mocno ubite belki. I to jest sprawdzone, przetestowane w różnych warunkach i każdy to potwierdzi.